Siemano moi drodzy, już jestem z powrotem na Arktyce. Urlop się niestety skończył. Wiadomo, u nas jeszcze są płaty śniegu. A ja co? Zobaczyłem, że rzeka rozmarzła, więc wjeżdżam mimo psioczącej pogody, bo pada lekki deszczyk. Wjeżdżam z Not Legend oraz LG-15 na pobliską rzekę. Zapraszam do oglądania. Wodery oraz wiatr. To normalka tutaj. Jedno co możecie zauważyć, to nie są słuchawki do wody, bo nie ma kabla, wiadomo, ale nie będę się przecież zanurzał tak głęboko, dlatego też mam kurtkę na sobie, wodery tylko po pas, pewnie po kolana max wejdę do wody i nie powinno stanowić to żadnego problemu. Jedno co podłączyłem do telefonu, bo dzisiaj będzie nagrywane telefonem, podłączyłem sobie DJI Mini Mic i będzie po prostu lepsza jakość dźwięku. Zobaczymy jak będzie z wideo. Jeszcze raz chciałem pogratulować wszystkim zwycięzcom w ostatnim konkursie, który był na moim kanale. Naprawdę bardzo fajna opcja, że rozlosowało to fartem między osobami, które po prostu współtworzą ze mną ten kanał, bo są moimi widzami. Dziękuję Wam bardzo za to i naprawdę bardzo się cieszę, że osoby, które były w danym temacie, po prostu udało im się coś tam wygrać. Wszystkie przesyłki już wysłane. Parę osób też już napisało do mnie, że dostało przesyłki, więc super, bardzo się cieszę. Jeszcze raz gratuluję. Jakby nie patrzeć, to jeszcze sporo śniegu jest tutaj u nas, ale no już jest taka, zaś jakiś dzikuś rozkopał mrowicho. No nic, ale mrówków nie widać, bo pada deszcz. No tak chodzą tylko takie wariaty jak ja. No ale tutaj już przed nami jest rzeka, więc włączam cały sprzęt i zaczynam poszukiwania. Już troszeczkę żałuję, że nie wziąłem szelek do telefonu, ale jakoś damy radę, będę co chwilę wyciągał i ściągał jedną rękawicę, żeby coś nagrać. Pierwszy sygnał oczywiście aluminium, bo co by to mogło być innego, ale piękny sygnał, warto było kopnąć. Drugi sygnał również aluminium. Kolejny znowu aluminium, ale tym razem to jest od tubki takiej pewnie z pasztetem, czy tam z majonezem, czy z czym. Bardzo głęboko, dość ciężka, nie wiem, jakaś zakrętka, śruba. Dość ciężkie, nie wiem co to może być. Dobra, jest stary polmos, czyli miejscówka nie jest przeze mnie bardzo dobrze przeszukana, ale czego się można spodziewać, to jest mój drugi raz, kiedy chodzę w wodzie. Ogólnie nauczyłem się już namierzać sygnały sitem, więc kopię je z reguły za pierwszym razem. Wiadomo, kilka podejść może być, jeśli jest to głębiej. A teraz wyszedł pierwszy jakiś fajniejszy fancik, a mianowicie jakaś malutka blaszka na rybki. Trochę tu poleżała, fajnie. Teraz jeszcze tam widać, jak taka ciemna woda wychodzi, ciemny taki brud wychodzi spod tego. No. To właśnie jak powiedziałem, że sygnały kopię od razu za pierwszym razem, to ten chyba 5 razy musiałem kopać. Dobra, no co? Doszedłem do tego miejsca od głównej takiej opcji tej rzeki. Tutaj wszędzie jest bardzo śmierdzący muł, ale warto tędy przejść, chociażby dla tych historycznych fantów, które mogą tutaj spoczywać. No, zobaczymy. Ups. Jest tu bardzo dużo sygnałów. Szkoda, że większość to są właśnie takie śmieci, no ale takie śmieci też warto kopnąć, bo nigdy nie wiadomo co tutaj wyjdzie. Wiadomo, pomieszkam tu jeszcze trochę, to tą rzekę na tyle wyczyszczę, że będą wychodzić same konkrety. Dobra,
Już tutaj widzę, że jakaś krągłość. Zaraz wyjmę. Ona jest w tej glinie, widzicie? W glinie jest, więc zaraz ją wyjmę i zobaczymy co to. Dobra, to widzę, że to jest najprawdopodobniej jedna koronka z koniem. Olaf. Tak? Powinien być. No w każdym razie jest pierwsza monetka. Niektórzy z was mówią, że kurde, co ty w taką pogodę chodzisz i kopiesz. No tak, tutaj bardzo często nie ma lepszej pogody. Więc wiecie, gdybym nie chodził w taką, to bym w ogóle nie chodził. Jest jak jest. Ja się już przyzwyczaiłem. Co to nam wyszło? A to jest ucho od okularów. I to jeszcze takie złamane. Niektóre sygnały wyrzucam sobie po prostu w sitku na zewnątrz i sprawdzam pinpointerem. Patrzcie, tutaj to wszystko to są pokłady iłu. A tutaj niedawno właśnie gdzieś znalazłem trochę drobinek złota. Piękny strumień. Jeśli jest rozmarznięte, naprawdę warto się tędy przejść. Teraz się przejdę z detektorem. Możliwe, że będzie coś większego, co namierzy również nokta, a jeśli nie, to już wracam z powrotem na miejscóweczkę i będę szedł w drugą stronę rzeki. No powiem wam, że przepatrzyłem tak leciutko, pobieżnie. Żadnych większych sygnałów tutaj nie ma, ale są piękne spady, wodospady, strumień, bardzo ładny. Super, tu będzie idealne miejsce na płucznie, no i przede wszystkim tu jest zero ludzi. Patrzcie jaka tu zmarzlina, czapa taka, a ja prawie wpadłem dość głęboko do wody, a nie jestem przygotowany na to dość głęboko. No ale już wychodzę stąd i idę tam, gdzie wychodzą jakieś sygnały. Aluminium, pieniążki, militarka, bo kiedyś mi tam też kolcok wyszedł. Zobaczymy co jeszcze, może coś starego. Haha, jest chyba złotko, kolczyk albo bransoletka. Zaraz wyjmuję i się włączam. Wyrzuciłem tutaj sygnał 28. Patrzcie, kolczyk, złoto chyba, złoto, ale zaś nie działa, ale tutaj zaraz czekajcie, dajcie mi chwilę, może tutaj, może na powiększeniu coś będzie widać. Jest chyba jakaś punca, czekajcie, dajcie mi chwilę. No, nie wiem, czy się zbyt wcześnie zacząłem cieszyć, ale no nie ma żadnej puncy nawet na tym. Nawet na sreberko nie ma puncy, ale on ma taki jakiś dziwny kolor, tylko że chyba jest zaśniedziały, czy jak to się mówi. I tutaj ma taką, nie wiem co to jest, perła, czy masa perłowa, czy coś takiego, ale jest bardzo zaśniedziały. No na pewno leżał troszkę w wodzie, tylko no tak zalatuje takim zielonym, to nie wiem, czy by to była miedziucha taka, albo mosiąc. Nie wiem, nie ma żadnej próby na nim, bo przepatrzałem z każdej strony. Chowam, jest biżuteria, super. Ogólnie powiem tak, serce mocniej zabiło, bo wiadomo, ten złoty kolor, no nie ma żadnej puncy. Już myślałem, że będzie kurde złotko wykrywaczem trzaśnięte na rzece. Pierwsza chyba moja biżuteria byłaby z wody. Nie no, w sumie kiedyś znalazłem srebrny pierścionek tam przede mną, ale to nie z sitem, tylko po prostu wykopałem go łopatą, bo jeszcze wtedy nie poszukiwałem w wodzie. Ale kurde, no ciekawe, zobaczymy. W domu będzie czyszczenie i na pewno zdam wam całą relację. Teraz patrzcie, mała flądra. Idź sobie do wody.
Chyba mnie polubiła, bo nie chciała odpłynąć. Turunsinapia. To brzmi jak język fiński. Finie, finie, nie zostawiaj tutaj śmieci. Tu jest tak dużo takiej folii po pasztetach lub coś w tym stylu, że po prostu już zaczynam zostawiać to na brzegu, bo nie ma więcej miejsca. Po tym kolczyku już długo nic i teraz oprócz aluminiowych takich folii teraz polmosik, bateria już jest jedna kreseczka, jak możecie zauważyć, więc za chwilę będę spadał, ale nie zrobiłem tutaj za dużo, bo na tym kawałku naprawdę było tak dużo tych różnych sygnałów, że po prostu grzebałem, kopałem, też już jestem zmachany. Ale jeszcze, moi drodzy, nie kończę, bo zrobię to do końca, to co tu miałem zrobić i zobaczę, na ile baterii starczy w Legendzie. Nie mam ze sobą zapasowej, a wtedy już będę uciekał do domu. Patrzcie, nawet takie kule mocy. To jest wielkości pięści w sumie. Pewnie pozostałość po grillu jednorazem została wrzucona bezpośrednio stąd do wody. Zostawiam, bo nie mam miejsca. Przykro mi. Teraz takie coś wyszło. Kiedyś wiem, że ktoś mi powiedział, że to może być zaczep od takiej, nie pamiętam, uprzęży do zawieszania karabinu lub broni. Wiadomo, tutaj dużo myśliwe, ale ciekawe, po co by do tego była żyłka. Teraz wyszedł taki kawał skorodowane stare żelastwo. Ale to może być przecież nawet kawał jakiegoś pocisku. Jest w sitku monetka, widzicie? Jakaś malutka. 10 ore. Bardzo popularna monetka PRL-owska. Tak jak 10 groszy, coś w tym stylu. Teraz z wody wyciągnięty taki kawałek śledzia namiotowego, szpilki lub jak kto woli. Kiedyś gdzieś przeczytałem, że bardzo prawdopodobne, że to były drugowojenne śledzie niemieckie. Takie coś mieli do namiotów. Teraz wyszła jedna koronka. Tutaj widać. Jedna korona 94 bodajże. 94, 92, coś takiego. Już uderzam w stronę głównego miejsca, do którego ludzie wchodzą jeszcze do wody. Dobra, uciekam już. Co udało się znaleźć, to udało się znaleźć. A czego nie udało się znaleźć, tego nie udało się znaleźć. No, co udało się znaleźć, to za chwilę będzie tam na ławce szybkie podsumowanie. Wydaje mi się, że bardzo fajne fanty. To jest mój drugi wypad w życiu, żeby pokopać w wodzie i to jeszcze w tym samym miejscu. Więc naprawdę konkretnie. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś próby doszukam się na tym kolczyku i będę mógł wpisać go po prostu na kolejne moje super znalezisko. A jak nie, to i tak wyląduję w gablocie. Szajse biżuteria też jest jak najbardziej w porządku. Ważne, że coś wpada, coś kolorowego, jest to jakiś kolorek. No i fajnie, serce mocniej zabiło, więc jest dobrze, nie można narzekać. Patrzcie, jaka piękna miejscowa. Jeszcze zimno, pizga złem, ale z jednej strony to jest dobre, bo nie ma naprawdę żadnych turystów. No więc tak, aluminium i różnego rodzaju śmieci, które zabrałem ze sobą i one się jeszcze tutaj gdzieś zmieszczą. Tutaj jakieś badziewka i rzeczy od kempingu. Tutaj nie wiem w sumie, co to może być. Może być to naprawdę od tego, równie dobrze może być to od smyczy, od psa, czy cokolwiek. Monetki 10 ore i to jest chyba jedna koronka i to też również jest jedna koronka. Ciekawe, czemu jedna wyszła, no pewnie ta trochę dłużej w mule poleżała, bo ta naprawdę wyszła w bardzo ładnym stanie.
To coś od rybek, tak? Jakaś taka mini blaszka na mini flądrę, jaką widzieliście dzisiaj, którą ja złapałem. To coś, taka jakby zakrętka od czegoś. Tu ma nie wiem co tu ma, nie wiem jak to się nazywa, to żeby schwycić to kluczem, kombinerkami czy czymś takim. To nie jest gwint, ale no, zwał jak zwał. No i fan dnia mamy tutaj. Ale to teraz już nawet widać, że to nie jest kurde złoto. No pewnie będzie mosiąc jakiś. Teraz właśnie tak już się nie błyszczy. Chociaż kurde, nie wiem czy telefon to oddaje ten błysk tego. Ale nie wiem, no nie wiem. Będę szukał próby. Na pewno jeszcze w domu to tak dobrze opatrzę. Bardzo ładne zdobienia na nim są. Świeżynka. Czy to jest świeżynka? Może i jest, no. Nie jest to kurde nie wiadomo co, ale wygląda zacnie, naprawdę ładny kolczyk. No nic, pakuję te śmieci do torby, bo już mi je wiatr zwiewa. W domu jeszcze będzie dogrywka, jeśli coś więcej się dowiem, a jeśli się nic więcej nie dowiem, to już po prostu nie dogrywam tego. I takim akcentem będę kończył dzisiejszy odcinek. Powiedzcie mi, czy podobało się Wam to, że nagrywam telefonem i czy po prostu jakość dalej jest ok, bo jeśli tak, to na pewno dla mnie łatwiejszą opcją też jest nagrywanie telefonem. Mam jakieś tam szelki, jakieś bajery do telefonu. Oczywiście, że po wielokroć będę używał też GoPro, ale czemu nie używać telefonu, jeśli cały montaż filmu jest łatwiejszy, dużo łatwiejszy. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia.